Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Jaka była tak naprawdę pierwsza myśl, kiedy pojawiło się przyjęcie weselne, plan w ogóle zorganizowania? Co pojawia się w waszych myślach? Pierwsze skojarzenie u mnie to ekscytacja. Kochanie, zróbmy to w lesie. Wiedzieliśmy, że ceremonię bardzo chcielibyśmy odbyć w plenerze, więc właśnie też dlatego to miejsce było dla nas takie tutaj ważne. I żeby było pięknie, i żeby było w naturze. I żeby nie była to typowa biała sala. Tak, dokładnie, więc też nam bardzo zależało na tym, żeby było bardzo rodzinnie, żeby były na tym weselu, na tym w ogóle w całym tym dniu, żeby uczestniczyły osoby, na których nam zależy. Nie wujkowie, ciocie, których w ogóle nie kojarzymy, a po prostu są w naszej rodzinie, tylko po prostu sami najbliżsi. Przyjęcie, o których opowiadacie, kojarzą się z takim luzem, tak? Bo polana, zieleń, natura i tak dalej, to jest nieśpiesznie. Ja pamiętam twoją ciocię, która pierwsze co zrobiła po przyjeździe tutaj, to zdjęła buty i hasała po gorącej, rozgrzanej kawie. Jaka jest wasza recepta na nieśpieszne wesele? Natura przede wszystkim, bo to jednak wymusza takie zwolnienie, już tak człowiek jest w ogóle odcięty trochę od takiego szumu, gwaru i tak jak tutaj na przykład wśród drzew, tu można było sobie wyjść na chwilę na pomost, z kimś porozmawiać, pohasać właśnie boso w ogóle po trawie. U nas chyba w sumie było bardzo podobnie, w sensie takie hasło nam przyświecało, tak? Trudne słowo. Ale dużo punktów w Scrabble chyba. Zależy, gdzie Przyświecało. No w sumie tak. Takie, żeby pobyć razem. Mamy mnóstwo znajomych i rodzin. Tak się złożyło, że ci ludzie nigdy nie mieli szansy pobyć razem w jednym miejscu, w takiej grupie aż takiej, w sensie jakby, że wszyscy. Tak. No i tutaj się udało to zrobić i też nie ukrywam, że no tutaj nic nie ma. W sensie nie można gdzieś wyskoczyć, nie ma innej imprezy, nie da się gdzieś pojechać na chwilę, dojechać skądś. Generalnie jakby wszyscy są intencjonalnie w jakimś jednym miejscu. No i chcąc nie chcąc są razem. To, że można było sobie przysiąść w różnych miejscach. Każdy miał jakieś swoje miejsce, ale jednocześnie byli wszyscy razem. To budowało taką atmosferę takiego właśnie luzu, ale jednocześnie takiego bycia razem w jednym miejscu, jednego dnia, który był szczególny. Od gości mieliśmy takie potem opinie, że właśnie czuć było, że jest tak, oni tak mówili, tak po waszemu, było tak bez spiny. To nawiązując do tego, co Ania właśnie powiedziała, to, że bardzo dużo osób nam powiedziało, że to wydarzenie było takie nasze. Wszyscy robili co chcieli, jak ktoś czegoś nie chciał, to nie robił, ale że generalnie ale nie było jakiegoś wymuszonego czegoś, nie było kogoś, kto krzyczał teraz pierogi, a teraz to, a teraz tutaj robimy zdjęcie. Jak podchodzicie do planowania gości? Myśmy robili to wesele zupełnie na własnych zasadach, również finansowych. W związku z tym ingerencji nie było, gdyż nie zostały dopuszczone. To jest miejsce, które też ma ograniczenie, jeśli chodzi o liczbę gości, które uważam, że jest bardzo fajne. Wymusza takie zastanowienie się, kto chcesz, żeby naprawdę był. Nam się udało jakiś taki złoty środek znaleźć, to znaczy my mamy w ogóle dosyć takie rozbudowane rodziny, w związku z tym jakby najbliższa rodzina to jest 40 osób, z kim lubimy spędzać czas. No, jakby na kim nam zależy tego dnia, który mimo wszystko jest jakiś tam specjalny. Zależało nam na osobach, które faktycznie uczestniczą w naszym życiu, Tak, osobach, które jakby są jego częścią, no, czy to na jakiś czas, czy wspomnienia, czy inne rzeczy. Wy byliście rekordzistami pod kątem liczby butelek wina, które tutaj przyjechały, a wy rekordzistami pod kątem ilości osób. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, 27? 27 razem z fotografem Tak. i DJ-em. Nie wyobrażaliśmy sobie w ogóle takiej sytuacji, żebyśmy mieli na tym weselu osoby, przy których na przykład czulibyśmy się nieswojo. Ostatecznie no wyszło właśnie super, bo było tak, że my mogliśmy się czuć swobodnie, mogliśmy tak naprawdę robić cokolwiek nam przyszło do głowy. Nie musieliśmy myśleć, co sobie na przykład, nie wiem, pomyśli tamta ciocia, co ten wujek powie, a w ogóle kto to jest, bo nie pamiętam imienia. A na to pada, to twoja ciocia, nie moja. Plusem tego mikrowesela naszego było to, że też taka mała garstka osób była razem. Wszyscy w ogóle automatycznie się połączyli w taką jedną grupę i po prostu razem spędzali ze sobą czas. A wracając na sekundkę w ogóle do planowania rzeczy na wesele, to ja miałam jeden tylko i wyłącznie plan, żeby po prostu odbyła się piękna ceremonia, a potem żebym się wytańczyła. I to było wszystko. Nic więcej nie było mi potrzebne, więc nie wiem, jaki Sebastian miał plany. Moim planem było przetrwać te tańce. Wracając do planowania, jak planowaliśmy te rzeczy, to myśleliśmy też o tych takich rzeczach, które są dla nas najważniejsze i dla nas faktycznie, oprócz oczywiście bardzo istotnej lokalizacji, mieliśmy bardzo przemyślane menu, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na końcu się okazało, że hitem były hot dogi. Włożyliśmy dużo wysiłku, żeby przygotować menu.
Natomiast potem też włożyliśmy dużo wysiłku, żeby mieć karty win. Mieliśmy wina dla każdego, mieliśmy 3 rodzaje bezalkoholowego. Nam bardzo zależało na tym, żeby była impreza bez mocnych alkoholi, a ona też dzięki temu zupełnie inaczej miała zupełnie inną dynamikę. Mieliście też kolejny wspólny mianownik, czyli osoby z zagranicy. Jak pokazać Polskę na talerzu? I czy to w ogóle było w jakikolwiek sposób wasze założenie? Jak podejść do planowania menu? Nie chcieliśmy mieć wesela, na którym wszystko jest czymś innym i skądś inąd i siedzimy w mazowieckim lesie i teraz wszystko jest kremem. Bardzo długa zagraniczna nazwa, polewanym, bardzo długa nazwa, podawanym, bardzo długa, wieloprzymiotnikowa nazwa. Zależało na tym, żeby właśnie też ludzie się czuli u siebie, w sensie, żeby to nie było tak, że wszyscy przyjdą i no nie wiem jak to jeść, co to jest, a jak to smakuje, a to dziwne. Myśmy akurat pod względem tego, żeby Polskę na talerzu, to nie mieliśmy takiego założenia. Bardziej takie, żeby jakby dla każdego coś było, bo o ile można mieć różne podejście do tam jakichś wykluczeń dietetycznych i tak dalej, wiadomo, często sobie ludzie z tego żartują i okej, my też, zresztą chociaż ja jestem wegetarianką, ale no właśnie. Nikomu nie powiemy, kochani, jest kartka potem, nikomu nie powiemy. To zależało nam na tym, żeby dla każdego coś było do jedzenia i bardziej pod tym kątem układaliśmy menu i jedną z rzeczy, która bardzo mnie tak miło w sumie rozbawiła, było to, że potem jedna z moich przyjaciółek powiedziała, że było to pierwsze wesele, na którym była w życiu, na którym był również wegański tort. Ze względu na mnie i na to, że ja nie mogę jeść glutenu, to w ogóle cały catering jakby był stworzony wokół tego. Byliśmy przy jedzeniu, co z muzyką? Jak o nią zadbać? Dla nas muzyka była bardzo ważna. Muzyka musiała być dobra. Szukaliśmy kogoś, kto właśnie fajnie nam to wesele poprowadzi, zagra bardzo fajne piosenki i jeszcze dodatkowo będzie to z taką dosyć ładną oprawą, żeby nie szpecić w ogóle tutaj tego miejsca. Mieliśmy dobrego DJ-a, mi się wydaje, że naprawdę Tak, dobrze tak, tak, trafiliśmy z osobą, która poprowadziła tą imprezę i która przede wszystkim nie była jakaś, tak, ze smakiem. nie była nachalna, też staraliśmy się unikać tych wszystkich, powiedzmy, to chamskich zabaw, które potrafią się zdarzać na weselach. Mieliśmy taką sytuację, że 20 lat temu zaczęliśmy się bawić w kilku klubach, wtedy kawiarniach jeszcze w Warszawie dawno temu. W jednej z nich nawet mieliśmy status pary miesiąca kilka razy, co było wielkim osiągnięciem. Ania, proszę cię. zdjęcie powieszone w tym Tak, tych Państwa nie obsługujemy. Znajomi, którzy tam grają imprezy, zresztą bardzo fajne imprezy weekendowe, na które no, ludzie w Warszawie Zgodzili się u nas zagrać. zgodzili się zagrać też takie rzeczy, które Szczęście. często robią tam, czy które robią na Sylwestra, czy robią w takich sytuacjach, które są no, propozycją samą w sobie. Żeby to muzyka była do tańczenia, Tak, bez żadnych tak, obciachów i tak dalej i to wyszło po prostu. To wyszło świetnie, super, wyszło naprawdę, świetnie. też się Pamiętam Kulfana i Monikę zmiksowanego o trzeciej. Tak, Był, tak. Po Ale czym pod sam koniec moja mama sobie zażyczyła walca. Był też walc poleciał. był. My na przykład mieliśmy pierwszy taniec bardzo taki, no wydaje się cały czas egzotyczny, mieliśmy polonezę i oni też jakby tego poloneza grali. Poloneza na Polanie oczywiście z udziałem gości. Muzyka była no świetna, właśnie taka, że dla każdego coś miłego. Nawet jakaś ciocia chciała Coco Jumbo. Jeden z gości był z Kolumbii, więc uczył też salsy w którymś momencie gości. Więc... Mieliśmy taki moment, że nasz DJ nas uczył paru kroków w ogóle i sobie tam tańczyliśmy. Co też było całkiem fajne, bo tak naprawdę wszyscy nagle pojawili się na parkiecie. No właśnie Więc- super są takie nietypowe w ogóle pomysły. Mi się Jak najbardziej tak. łączą. Tutaj Dokładnie. było to raczej takie podlane takim domaganiem. Znaczy przyszedł Miguel i powiedział, co to za wesele bez salsy? Jak wspominacie ceremonię? Ceremonię, jak wspominamy, no ja wspominam bardzo dobrze, bardzo, bardzo miło i bezstresowo, chociaż właśnie tak myślałam, że może wtedy ten stres się wreszcie pojawi, ale się nie pojawił, na szczęście. No, było super dużo pozytywnej energii w powietrzu i mnóstwo uśmiechniętych ludzi za nami. I bardzo miła pani urzędniczka przed nami i my szczęśliwi. Wy macie łatwiej, bo jesteście jakby na świeżo. A bo ty już nie pamiętasz? Nie pamiętam. Ja byłam bardzo, bardzo przejęta i bardzo taka, znaczy bardziej przejęta niż zestresowana ogólnie rzecz biorąc do tego stopnia, że jak pani urzędnik podawała mi sekwencję 4 słów do powiedzenia, to już było dla mnie o jedno słowo przynajmniej za dużo, więc ogólnie tak, musiałam powtarzać, ale na szczęście uznała, że i tak jestem chyba w pełni władz umysłowych, że to nie jest wymuszone ogólnie, tylko po prostu jest to u mnie jakiś taki stres, ale też byłam niesamowicie wzruszona i poruszona tym, co się działo.